Witam was serdecznie, ja jestem Rycu, a to jest T-Log. Zapraszam do luknięcia w linki w opisie, look to description below, linki macie, więc nie zaglądajcie. Bajki istnieją, kiedy człowiek nauczył się mówić, a razem z mową przekazywać informacje. Za protoplastę bajkopisarzy uważa się Ezopa. Kto nie zna bajek z morałem, ten został pozbawiony wielkiej skarbnicy wiedzy. Natomiast kreskówki, animacja rysunkowa, to wymysł dopiero XX wieku, która rozpoczęła się fantasmagorią z 1908 roku. Najbardziej rozpoznawalny jest Walt Disney, który założył swoją wytwórnię w latach 30. XX wieku. W moim przypadku mogę rozdzielić swoją fascynację bajkami na 3 części. Lata 90. XX wieku, pierwsza i druga dekada XXI wieku. Tak, nie przesłyszeliście się, nadal oglądam bajki i sprawia mi to wielką przyjemność. Gdy myślę pierwsza bajka, mówię opowiadania rodziców i dziadków. Jednak jeśli chcemy wskazać sam początek fascynacji animacjami, cofnijmy się do lat 90. zeszłego wieku. Cudowne lata! Lata po komunizmie były dziwne. Ludzie otworzyli się na zachód i nowoczesność, ale jeszcze nie zapomnieli o wschodzie i komunii. Na rynkach można było spotkać pirackie i podrabiane marki, a także oryginały z Niemiec i USA. Piękny to czas, gdy to postkomuchy dostają się do władzy i rządzą na 2 kadencje. Wróćmy może do tematu. Zalew bajek, animacji oraz filmów, a wraz z nimi tysięcy postaci na nasz rodzimy rynek, na którym już istniały inne postacie popkultury, doprowadziły do tak zwanego przerostu treści nad możliwością jego konsumpcji. Nim opowiem o swoich ulubionych bajkach tamtego okresu, chciałbym uhonorować wielkich nieobecnych na tej liście. Bajki rosyjskie. Dla wielu nostalgiczny powrót do dzieciństwa. Prawdopodobnie starsi powiedzą, że to jedyne bajki warte obejrzenia. Niestety ja z mojego dzieciństwa pamiętam tylko Wilka i Zająca. To tyle i wystarczy jak dla mnie. Bajki polskie. Wielka szkoda, że nie przetrwały próby czasu, ponieważ pamiętam wielu bohaterów takich jak Reksio, Bolek i Lolek, Miś Uszatek czy Koralkor, a także Smok Wawelski, Koziołek Matołek i Rozbojnik Rumcajs. Ten ostatni podobno jest z Czech, ale nie wierzcie w te plotki. Powtórzę to raz jeszcze. Wielka szkoda, że polska myśl animacji upadła i została zjedzona przez publikacje zachodu. Bajki japońskie. Tak, chodzi tu o anime. Tu krótko, lata 90. to początek fascynacji Pokemonami. Do dziś z nostalgią wspominam takie serie jak Sailor Moon, które wprowadziły mnie w świat tak zwanych chińskich bajek. Ten uczuć, że jak Ash zaczynał swoją podróż, miał 10 lat, a ty 9, teraz też ma 10, a ty, no wiadomo. I to sprawia, że uśmiechasz się pod nosem. Za chwilę moje ulubione top 10 bajek z tamtych lat. Prawdopodobnie wielu z was miałoby inne typy na topkę, dlatego zachęcam do komentowania. Teraz przed wami subiektywna lista moich ulubieńców. 10. Herkules. Nie mogłem się zdecydować, jednak musiałem. Wiem, że są dużo lepsze bajki Disneya z tamtego okresu. Jednak ta ma nawiązanie do mitów oraz śmieszące mnie do dzisiaj teksty. Oczywiście to wszystko dzięki przegenialnemu staraniu naszych tłumaczy oraz aktorów głosowych. 9. Zwariowane melody. Czemu nie na wyższym miejscu? Nie wiem.
są lepsze od animacji Disneya, a takie postaci jak Bugs czy Daffy są dużo śmieszniejsze od Mickiego i spółki. Jednak moja fascynacja ich przygodami kończyła się pytaniami, na które odpowiedzi nie było. 8. Flintstoni i Jetstoni. Kolejny przetrudny wybór. Dlaczego miejsce ex aequo? Według teorii to samo uniwersum. Co więcej, ten sam świat po zagładzie, gdzie ludzie zostali podzieleni na dwie frakcje. Jedna nowoczesna żyje w chmurach ponad skażeniem, druga prymitywna radzi sobie z zmutowaną przyrodą i zwierzętami na powierzchni. 7. Muminki. Ta bajka miała w sobie coś mrocznego i niepokojącego, a zarazem lekkiego i miłego. Szkoda, że po latach, gdyby nie wyrazista postać strasznej Buki, nikt by o tej bajce nie pamiętał. Choć ja uważam, że bajka miała mnóstwo super tekstów. 6. Scooby-Doo. Tak, wiem, że należała do Hanna-Barbery, a teraz jest pod skrzydłami Warner Brothers. Jednak jako jedyny stał się osobną franczyzą z własnymi filmami aktorskimi i wielką fanbase'ą na całym świecie, a także w Polsce. Pamiętajcie o zjedzeniu Scooby chrupki. 5. Kacze opowieści. Znowu mam świadomość, że ta franczyza należy do Disneya, ale jakie to odmienne i z większym polotem i jajem. Przygoda bardzo dynamiczna, a jednocześnie niosąca ze sobą masę informacji o świecie. 4. Gumisi. Nawet nie wiecie, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniło się postrzeganie tej bajki. Początkowo byłem jako dzielny i radosny Kabi, potem zmieniłem się w odważnego i honorowego Kevina. Dziś jestem jak książę Iktorn i chcę zdobyć sok z gumi jagód. 3. He-Man. Do dziś pamiętam, jak bardzo lubiłem tą bajkę. Wiem, że dziś to skarbnica memów, ale co mi tam. Przez długi czas latałem myśląc, jak otrzymać moce i poszukiwałem magicznego miecza, by móc je przywołać. Na potęgę posępnego czerepu mocy przybywa. 2. Spider-Man. Kto nie oglądał, ten niech żałuje. Właśnie tu multiversum już istniało. Antagoniści tak bardzo ikoniczni i charakterystyczni. Dodatkowo nasz polski dubbing dawał radę na tyle, że nie wyobrażam sobie innych głosów. Dlaczego nie miejsce pierwsze? Miejsce pierwsze. Batman Animated Series. Król jest tylko jeden. Serial jest dla dzieci i dorosłych. Akcja, intryga, wątek miłosny i to wszystko ukraszone doskonałą akcją. Także dubbing był na tak super poziomie, że dopiero kilka lat temu dowiedziałem się, że w wersji angielskiej głosu Jokerowi daje sam Mark Hamill. Osobiście twierdzę, że lata 90. to lata przesytu. Spieszę z tłumaczeniem. Po komunizmie kraj został zalany dziełami kultury zachodu. Zniszczyło to zarówno produkcje rosyjskie i polskie. Szczególnie tych drugich bardzo mi żal. Powiem coś bardzo niepopularnego. To nie były złote lata bajek i mam na to więcej niż jeden argument na swoją obronę. Pierwszy produkcji było zatrzęsienie. Często były to animacje średnie. Mieszały się one z wybitnymi. Nie było czasu na oglądanie i zapoznanie się ze wszystkimi. Drugie, atakuje nas nostalgia. Zapomnieliśmy, że większość bajek, które wtedy oglądaliśmy, były to animacje z wieloletnią tradycją, a my to traktowaliśmy jak coś świeżego i nowego. Ale zgodzę się, że były to dużo lepsze lata niż aktualna dekada. Oddałbym jej cześć nazwą lat srebrnych, nostalgicznych. Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku.
Jacy byliśmy wtedy naiwni? Nic nie wiedzieliśmy. Znaczy co? Właśnie to według mnie złote lata bajek. Powstały w tych latach serie i postacie, bez których bym się nie ukształtował. Lata, w których moja miłość do anime eksplodowała tak bardzo, że 51% ze wszystkich anime oglądałem właśnie wtedy. Wróćmy do kreskówek, a w szczególności tych spod znaku nowych technologii. Bajki 3D. O słodki! Mam świadomość, że początki tej gałęzi rozpoczynają się pod koniec lat 90. wraz z premierą Toy Story. Jednak to dopiero początki XXI wieku obfitowały w wysyp tych produkcji. Bajki takie jak Shrek, Madagaskar i Niemałomocny czy Potwory i Spółka mają właśnie premierę w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. Także pierwszy serial w technice 3D, czyli Jimmy Neutron. Przed Wami kolejna dziesiątka najlepszych animacji i bajek tamtych lat. 10. Ach ten Andy. Piosenkę tytułową tej produkcji nucił sobie każdy, kto był dzieckiem w tamtych czasach. A jeśli nie, to minął Was jeden z najbardziej wesołych i psotnych osobistości świata kreskówek. Natomiast co do historii, to była i to nawet okej. 9. Tutenstein. Dla fanów Egiptu, faraonów i śmiechu. Naprawdę wielka szkoda, że seria nie ma kontynuacji dziś, bo jego niskość rządziła tekstami oraz gagami, które mimo upływu czasu nadal mnie śmieszą. Ciekawy fakt, że to dzięki tej bajce zainteresowałem się starożytnym Egiptem. 8. Chowder. Moje osobiste guilty pleasure. Animacja może nie było najlepszych lotów, jednak nadrabiała to żartami i nakreśloną przez autorów zwariowaną przygodą. Niestety, to jeden z tych tytułów przepowiadający upadek Cartoon Network. 7. Odlotowe agentki. Ktoś pod nosem się zaśmieje. Przecież to serial dla dziewczyn wyglądający do tego jak jakieś anime. Ale zapytam się Was, czy oglądanie seksownych kobiet w obcisłych strojach nie jest męskie? Natomiast Sam, Clover oraz Max to nawiązanie do atomówek. 6. Megas XLR. Ten serial to czysta kwintesencja starego dobrego Toonami. Kto zna piosenkę tytułową, jest z miejsca moim kumplem. Stylistyką i settingiem wpisana w moją fascynację sci-fi. Oczywiście, że było tam wiele super postaci, tak jak silna i odważna Kiwa, jedna z moich miłości. 5. Kimkolwiek. Oj, boska strzygo, śmierć z twojej ręki byłaby dla mnie zaszczytem. Występuje tu masa złoczyńców, akcji i tak dalej. No i oczywiście polski akcent, czyli Drew Lipski, Dr. Draken, któremu zazdrościłem tak bliskiego przebywania z nią. Moja osobista waifu forever. 4. Lilo i Stitch. Bardzo ciepła i rodzinna bajka i późniejszy serial. Wkradł się do mojego umysłu tak bardzo, że do dziś lubię sobie nocić melodię. Ciekawostką jest fakt, że po 11 września 2001 zmieniono scenę z samolotem na statek kosmiczny. Dobrze, że ja pamiętam jeszcze starą wersję. 3. Liga Sprawiedliwych. Ta seria musiała trafić do topki. Dlaczego? Bo to jedna z najlepszych połączeń serii z superbohaterami ever! Pewnie myślicie, dlaczego mnie tak urzekła. Fabuła jest super, a także często skłania nas do przemyśleń. Także animacja jest na najwyższym poziomie. 2. Wojownicze żółwie ninja. Czekaj, co? No właśnie to!
są najlepsze zmutowane młode gady, jakie kiedykolwiek powstały. Czemu są najbliżej ideału? Gdyż swoją historią, humorem są wzorem dla wszystkich kolejnych inkarnacji i kontynuacji. Kawabanga! 1. Teen Titans. Mistrzostwo Świata! Wybitny serial dla dzieci o grupie młodych superbohaterów. Osobiście podkochiwałem się we wszystkich żeńskich postaciach, szczególnie w Raven. No ale i Gwiazdka była moją ulubienicą. Natomiast aktualna wersja Go to obraza dla tego tytułu. Druga dekada, czyli ostatnie 10 lat. Szkoda gadać. Większość bajek przesiąknięta jest niepotrzebną propagandą. Dzieci są traktowane jak półgłówki, które lubują się w generycznych historiach. Szczególnie denerwuje, jak niszczy się stare, dobre postacie, odbierając im swoją własną historię i nadając nową, zgodną z wytycznymi i normami. Normalnie jestem aż przerażony, że nie mam żadnego serialu dla dzieci godnego polecenia w klasycznej telewizji. Natomiast gdyby nie abonament filmowy, lista zawierałaby tylko i wyłącznie w większości animacje 3D. Dlatego chciałbym wyróżnić i jednocześnie podkreślić, że to bardzo niepokojące, że tylko w ofertach takich jak Netflix, Disney Plus czy Amazon Prime można znaleźć seriale dla dzieci warte oglądania. Koniec marudzenia, top 10 najlepszych bajek ostatnich 10 lat. 10. Kraina Lodu. Masz tę moc? No tak, to dla małych dziewczynek. Jednak mnie jakoś ujęło. Twórcy pokazali tu mroczną naturę ludzi. Na całe szczęście jest dobry finał. Bajka skłania do przemyśleń i refleksji. Zastanawiam się tylko, dlaczego ja też potrzebuję ciepła jak Olaf. 9. Merida Waleczna. Podobno ma wiele nawiązań do innych publikacji Pixara. Tak poza tym świetna bajka o silnej dziewczynie, która zmieniła przeznaczenie i uratowała swoją rodzinę przed hańbą. Animacja wyciska łzy i jest naprawdę piękna. 8. Wielka Szóstka. Animacja o braterstwie i przyjaźni, okraszona szaloną akcją i historią rodem z przygód superbohaterów. Uczy wytrwałości i że nie można zatracić się w nienawiści, mimo że ma się rację. Cudna bajka dla młodszych i starszych. 7. Zwierzogród. Przez długi czas myślałem, że to bajka dla fanów futerek. Jednak już tak nie uważam. Tajemnicza choroba spowodowana przez osobę chcącą władzy? Segregacja na gorszych i lepszych? Zamykanie w klatkach? Tak za bardzo mi to coś przypomina, a wam? 6. Spider-Man Multiversum. Nie wiem czemu, ale lubię, gdy na tapecie pojawia się temat jednego bohatera w wielu odsłonach. Mimo wszystko, to sama historia umie się obronić i wydusić emocje. Jeśli lubicie Marvela, pozycja obowiązkowa. 5. Rick i Morty. Zwariowane przygody genialnego dziadka i nieogarniętego wnuka. Moje osobiste objawienie na czas przymusowego przebywania w domu. Masa nawiązań do popkultury i spiskowych teorii dziejów. Szkoda, że ostatni sezon jest na innej platformie. Shame on you. 4. Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów. Dave Filoni przywrócił świetność temu uniwersum. Wiem, że serial powstał wcześniej, jednak ja dopiero zacząłem oglądać, gdy pojawił się polski dubbing, który swoją drogą jest okej. Osobiście uwielbiam 2 ostatnie sezony tego serialu. 3. Kid Cosmic.
Zaskoczenie roku! Bombowy serial przywracający wiarę w powstanie większej ilości wybitnych bajek. Zawiera dużo nawiązań do bajek z lat 90. Wystarczy się tylko przyjrzeć, żeby z uśmiechem wyliczać jak wiele i tego i owego. Czekam na kolejny sezon. 2. Coco. Tak wygląda najlepsza historia i animacja ostatnich lat. Chwyta za serce i wydusza emocje. Pozwala nam na refleksję. Pokazuje także piękne zwyczaje dnia zadusznego w środowisku współczesnych latynosów. Polecam każdemu, bez wyjątku. 1. Castlevania. Ta animacja to majstersztyk, fabuła, postacie oraz akcja na najwyższym poziomie. Zakończenie jest otwarte na kontynuację, na którą liczę. Właściwie tylko dla niej można z czystym sumieniem polecieć kupienie subskrypcji, by oglądać bez końca. Niestety zapowiedzi na kolejne lata nie napawają optymizmem. Niepokoi fakt, że możliwe, że za kolejne 10 lat nie będzie żadnej bajki godnej polecenia. Osobiście czekam na start serialu Villainous, który jest duchowym spadkobiercą zła w potrawce i mrocznych przygód Billego i Mandiego. By nie męczyć was kolejną topką, w kolejności przejdziemy przez 10 najlepszych bajek wszechczasów. 10. miejsce Gumisie. 9. He-Man. 8. Coco. 7. Lilo i Stitch. 6. Liga Sprawiedliwych. 5. Spider-Man. 4. Wojownicze żółwie ninja. Brązowy medal otrzymuje Batman Animated Series. Srebro natomiast Castlevania. Złoto i pierwsze miejsce otrzymuje Teen Titans i oczywiście jest najlepszą bajką serią wszechczasów. Swoją drogą ciekawi mnie wasze top 10 najlepszych bajek wszechczasów. Z niekłamaną ochotą przeczytam komentarze pod filmem. Jednak, czy ten film jest odpowiedzią na pytanie Zoka? Poniekąd. Gdyż nie zawarto tutaj stwierdzenia, czy stare bajki są lepsze od nowych. Na pewno są mniej infantylne i rzadziej traktują potencjalnego widza jako przygłupiego. Dzisiejsze bajki nie dorastają nawet do średnich serii w latach 90. Wielka szkoda, że dziś trzeba dokupywać abonament na oferty typu Netflix czy Amazon Prime, by oglądać jakieś dobre bajki. Czy tendencja w wprowadzaniu w bajki proliberalnej propagandy kiedy się skończy? Chciałbym, żeby to się zmieniło, ale przy aktualnych trendach szczerze wątpię w zmiany. Wracając. Bajki może nie są dużo gorsze od tych z innych lat. Jednak ucieczka twórców w świat swoich przekonań światopoglądowych sprawia, że odrzuca nas od tych być może dobrze od strony technicznej zrobionymi animacjami. Teraz moje osobiste pytania. Jaka bajka lub seria powinny powrócić? Jaką byście wspierali własnymi pieniędzmi? Co gdybyście mieli kilka milionów dolarów i grupę animatorów? Komentarze należą do was. Nie bądź jak Fajka, daj filmowi lajka. Nie bądź jak Huba, nie masz suba, daj suba. Like, subscribe and see you next time.